Witajcie kolejnego dnia w Santa Ana. My czekamy na śniadanie i powiem wam, że wczoraj odpuściło nam trochę słońce, nawet przyświeciło, ale dzisiaj widzę, że znowu takie chmury deszczowe. Tam jest siwo. Więc mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie padać, bo ja mam zamiar dzisiaj wyjść w miasto. Mari pracuje dzisiaj dłuższy czas, a ja idę na zwiedzanie. No. Jutro, jak nie, no to jeszcze jutro mamy szansę, dajemy do jutra szansę pogodzie. Jak się nic nie poprawi, to chyba czas na wyjazd. Gwatemala. Kelner przyniósł już nasze śniadania. Te śniadania tutaj są pyszne. Jak już wiecie, Marika ma to samo. Smacznego. Smacznego. Dzisiaj mówię sobie, jest okienko pogodowe, wychodzę pozwiedzać trochę Santa Ana, bo Marika dzisiaj pracuje, więc nie może. No i co? Tylko wyszedłem, bo zobaczyłem, że ładna pogoda. No i znowu zaczęło kropić. Na razie kropi tak delikatnie. No i mam nadzieję, że tak zostanie, albo w ogóle nie będzie padać. No bo mam zamiar dzisiaj pozwiedzać trochę Santa Anę, centrum, które już też trochę widzieliście, ale mam zamiar pójść na taki market, rynek. On jest codziennie otwarty i chcę zobaczyć, jak to wygląda. Przed nami są światła i tutaj zobaczcie, pani stoi, gdzieś samochody zatrzymują i pani sprzedaje banany dla ludzi, którzy siedzą w samochodach. Przede mną jest jakiś sklep i widzę 4 żołnierzy, którzy pilnują, nie wiem, czy to ten budynek. Pan na ulicy sprzedaje różnego rodzaju orzeszki, nawet bób suszony widzę tutaj jest. Też są jakieś owoce suszone, pestki. No fajnie to wygląda, tylko ja na razie nie mam na nic ochoty. Jestem pełny. W tych krajach popularne jest, że firmy telekomunikacyjne sprzedają swoje usługi na ulicach. Powoli zaczyna się jakiś bazar, ludzie sprzedają tutaj ciuchy. Ola, kolega mi tutaj macha. Poszukam coś też z jedzeniem, bo jak jest market, to pewnie też jakieś lokalne jedzenie będą sprzedawać. Pan tutaj sprzedaje jakieś wkładki, kleje, baterie, coś do butów, tutaj jakieś kratki. Tutaj na skrzyżowaniu dróg, jestem na środku, no to pan też sprzedaje jakieś usługi z Tigo. Tigo, Claro to takie 2 najpopularniejsze w tym rejonie. Jak na razie to nie widać nic do jedzenia, tylko same ciuszki. Nie wiem, czy zauważyliście, ale te markety tutaj na ulicach są porobione budy na chodnikach, że się nie chodzi chodnikiem, tylko chodzi się ulicą, środkiem ulicy. Z jednej i z drugiej strony ludzie chodzą i też jeżdżą tutaj samochody, więc zobaczcie, tam jest budynek, nawet nie ma jakiś chodnikiem z tamtej strony. Tutaj jakiś stary budynek, ten zielony, i tam widać druty kolczaste dookoła. Widzę, że tutaj po prawej stronie jakiś stary budynek rozpadający się, tam jakieś śmieci w środku. Zaraz podejdę bliżej, zobaczę, co tam w środku jest. Sam gruz. A to wygląda, jakby to była jakaś hala i oni to rozbierają teraz. W tym ładnym budynku widzę, że pani tutaj macha, że jest jakaś restauracja w środku. Zaczynają się jakieś warzywniaki. O, tutaj pan sprzedaje koszulki. Warzywniaki, więc jak są warzywniaki, to może będą coś sprzedawać do jedzenia. Jakiś street food. Pani widzę, coś tutaj ma w tym garze. Wygląda mi to z daleka na buraki. Pani buraki chyba obiera i sprzedaje buraki dziwne. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby buraki ktoś sprzedawał i obierał. Jestem na środku skrzyżowania i widzę, że no ten market ciągnie się w każdą stronę, więc pójdę najpierw w lewo zobaczyć. Poszedłem w lewą stronę, ale widzę, że tutaj już jest końcówka, więc wybrałem koniec, to ja już zawracam stąd. To teraz idę jeszcze raz w lewo. Tutaj sporo ludzi widzę, też jakieś warzywniaki. Panie sprzedają podobne warzywa jak u nas w Polsce, tutaj można kupić, więc jakby ktoś chciał przyjechać na dłużej, to się odnajdzie na pewno. Jestem już na kolejnej uliczce i widzę, że tutaj coś panie sprzedają. Może mają jakieś przekąski nieduże, to bym coś spróbował. No bo na pełny obiad to ja jeszcze nie jestem na tyle głodny. Takie jeszcze restauracyjki lokalne, tutaj można sobie posiedzieć. Ale nie widzę, żeby pani coś robiła takiego małego. Tylko jakieś dania są spore. Panie sprzedają tutaj placuszki, ale co się okazało, że te placuszki to są same tortilla, bez dodatków. A te popusas są dobre, jak są dodatki. Tutaj pani też sprzedaje same tortille. Tutaj pan też coś sprzedaje. Aha, jakieś napoje. Ale widzę, że tutaj jest jakaś uliczka taka i wygląda to na jakieś knajpeczki. Idę do środka. O, tutaj panowie też coś sprzedają, jakieś soki. Tam jest pan szewc. Są jakieś knajpeczki, jest jakaś kuchnia, są jakieś bary, tutaj piwo sprzedają. Zobaczcie, jakie klimatyczne bary tutaj na tym markecie. Większość tych biznesów to wygląda tak, jakby każdy sobie zbijał swoją budę. Nie to, że jakieś blaszaki przywiezione, postawione, tylko to wygląda jak ręczna robota. Idę i wyszedłem na koniec. Tutaj też jest jakiś ładny. Wydaje mi się, że jeszcze za czasów hiszpańskich kościół. Ale wracam na market, bo tam jest ciekawy. Tutaj pan jakiś zegarmistrz, zobaczcie, naprawia jakiś zegarek. Lupa w oku. Fachowa robota. Znalazłem popusas
Zobaczcie, tak wyglądają. To są te same placki, co widzieliście wcześniej, tylko one są nadziewane, więc biorę jedną do spróbowania. Tak wygląda moja popusas. Pani jeszcze da mi taką sałatkę do tego. No siadam i spróbuję, tylko poczekam aż ostygnie, bo ona jest mega gorąca. Kolega siedzi przy mnie i uczy się robić popusas. Zobaczcie, jak uklepali. O, gracias, seniorita. Pani mi jeszcze dała chusteczki. No ładnie uklepał. Nie było z serem popusas, tak jak chciałem, tylko ta jest z fasolą i ze skórkami ze świni, takimi pieczonymi chrupkami, co wiecie, one są namaczane i wtedy jest, można to ładnie sobie wymieszać. Na razie nie czuję smaku, bo jest mega gorący. Popusa była dobra, ale brakowało mi w niej sera, bo te z serem są najlepsze. Czuć też ten słony smak. Zjadłem popusas, a pani tutaj sprzedaje tortas, ale na taką kanapkę dużą to ja nie mam ochoty. O proszę. Pięknie wyglądają. Zwróćcie uwagę na te budy. O tym wam mówiłem, że one wyglądają, jakby oni je sami tutaj zbijali z tego, co mają. Każda tak wygląda. Tamte trochę lepiej, z lepszej blachy, no ale tutaj to już któraś uliczka z tym marketem i ja uwielbiam takie miejsca i też dobrze, że takie miejsca w takich krajach są, bo już wspominałem to wcześniej, ale no, w Polsce tego brakuje, że każdy może przyjść i sprzedać co ma, co wyprodukował. Odpaliłem sobie parasolkę, no bo jednak deszcz już na tyle pada, że zaraz będę mokry, ale moja parasolka jest taka rozkładana, ale zobaczcie na tą panią. Ta pani to jest level wyżej ode mnie. Patrzcie, parasolka na głowie, nie musi jej trzymać, pilnować. Dobre rozwiązanie, jak się łazi cały czas i sprzedaje coś na ulicach, tak jak ta pani. Deszcz w Salwadorze nie odpuszcza. Pokręciłem się dzisiaj trochę po mieście, no ale w taką pogodę nie da się za wiele zwiedzać. Mari skończyła pracę, mamy okienko pogodowe, idziemy teraz coś zjeść i później na kawę, prawda? Koniecznie. Idziemy sobie uliczkami i tutaj doszliśmy do jakiegoś marketu jeszcze raz. Też widać budy z własnej roboty takie. A co oni tutaj sprzedają? Ale już się składają, pozamykane większość. Mari to ma w życiu ogromne szczęście, znowu znalazła pieniądze. Ile tym razem? 1 cent. Pomału, pomału. Grosz do grosza będzie po koszu. Wcześniej byłem pod tym kościołem, ale był zamknięty. Widzę, że teraz są drzwi otwarte. Jeszcze mnie samochód przejedzie. Idziemy zobaczyć do środka. Wchodzimy do środka, ale wcześniej, przed wejściem, trzeba ściągnąć czapkę. To jest popularne, że tutaj stoi taka ściana, że nie widać ołtarza. Trzeba wejść dalej. Ale ładny kościół, bardzo ładnie z przodu zrobiony. Kolorowy, kwiaty. My też wyszliśmy coś zjeść i zobaczcie, pani tutaj pakuje w woreczki jukę i z różnymi dodatkami. Jakieś kiszonki, jakieś zioła też do tego, jakiś sos. Pani sprzedaje enchiladas, zobaczcie, tak wyglądają. $0,5 pani bierze za coś takiego, za jedną przekąskę. Ja biorę z kurczakiem. Zaraz spróbujemy, jak to smakuje. 2 zł za to wyjdzie. Jest już kurczak. Teraz pani da, moim zdaniem to jest ogórek i pewnie jakieś sosy, tak? Zaraz będziemy próbować. Tak wygląda ta enchilada. Zobaczcie, pani jeszcze na górę nasypała serem. Trochę jak chips chrupiące. Bardzo dobra przekąska, posmakuje ci, Mari. Majonez jest to. To wszystko z majonezem dobre. Dobre, dobra przekąska. Dzisiaj mamy szczęście, bo katedra też jest otwarta. Idziemy zobaczyć do środka. Przy tej katedrze sporo gołębi, dzieciaki tutaj dokarmiają, to nawet nie ma jak... Dobra, może z tej strony nie ma jak przejść, bo zaraz można kopnąć, nie jednego. W tej katedrze też jest taka ścianka, że nie widać ołtarza. Ale przestrzeń widać w tej katedrze. Piękne łuki. Ładnie zrobiona. Znaleźliśmy nasze miejsce, w którym zjemy dzisiaj, no, nasz późny obiad. Siadamy i będziemy zajadać kanapki z tymi kiszonkami. Są mi nasze kanapki, moja jest z wołowiną, Marika ma z awokado, taką warzywną. Pięknie wyglądają, do tego mamy takie kiszonki, zaraz będziemy ładować do środka. Marika w tej podróży nie tylko znajduje pieniądze, znalazła też dowód. Ktoś zgubił dowód. Pójdziemy później na policję oddać, albo jakiegoś policjanta spotkamy, no to... Jak odwróciłam, to jest adres tej osoby. Można spisać. Zaraz zobaczymy, czy daleko jest, tak. Policja jedzie po drodze, więc oddamy dowód policjantom. Chodź, chodź. Oddaliśmy panom dowód, nie będziemy musieli iść na policję. Na komisariat, tak. Problem z głowy. I zadowolony też będzie właściciel, bo nie będzie musiał blokować i wyrabiać nowego. I jak widzicie, u nas to samo śniadanie, co zawsze. Jesteśmy dalej w hotelu, mieliśmy dzisiaj wyjeżdżać, takie były plany z tej miejscowości. Ale tutaj cały czas ściana deszczu. No i nadal się zastanawiamy, czy tutaj przedłużać, czy jechać w stronę Gwatemali. Tam jest nasz pokój. Ale w Gwatemali to samo. Patrzymy na pogodę, więc nie wiemy już, czy przeczekać, czy jechać dalej. A też te drogi tutaj to nieźle pozalewane, więc nie wiemy, czy się ruszać. Niektóre drogi są pozarywane. Z tego, co tam widziamy, jakieś newsy. W Gwatemali to samo. No nie wiemy, jesteśmy trochę
uwięzieni tutaj, ale odpoczywamy. Mamy dobre jedzenie, relaksujemy się. Bezpieczniej będzie zostać, mi się wydaje, z jeden dzień. Jak widzicie, teraz mamy okienko pogodowe i takie dwa okienka były dzisiaj. W jedno okienko Marika poszła do kawiarni i teraz tam jeszcze siedzi, a w drugie ja myślę, że to ze 2 godziny jeszcze minęło i ja wyszedłem, no idę teraz do Mariki. Wyciągnąłem Marikę z kawiarni, bo sama nie chciała wyjść, spędziła tutaj ze 2 godziny. Oj, lepiej. Lepiej. Zjadła ciasto, wypiła kawę, jedną czy 2? Jedną. Miałam jeszcze ochotę na drugą, ale przyszedłeś i jakoś tak szybko plany się zmieniły, żeby iść do pokoju. No tak, nie zamówiłam drugiej. No i pada. Po 635 dniach w podróży dookoła świata postanowiliśmy kupić dzisiaj bilety powrotne do Europy. Jeszcze nie będziemy kończyć naszej podróży, ale wracamy do Europy. Gotowa? Stres. Znaleźliśmy, są, więc bierzemy się za bukowanie. Za osobę wychodzi około 1400 zł, 271 funtów. Lecimy firmą TUI i wybraliśmy też sobie jedzenia, bo są w cenie biletu. Marika wzięła wegetariański, ja wziąłem sobie normalny i mam nadzieję, że będzie tutaj mięso. Wszystko już wypisane. Dawaj Mari, naciskaj, bo razem. 3, 4. Idzie. Myśli. I ja jeszcze trzeba podać security code. Kod bezpieczeństwa. Teraz naciskamy. I processing. 635 dni. Nie, dziękujemy. Jeszcze jedno. Jest zablokowany. 26 days, 26 dni. 18 godzin, nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. Płakać mi się chce. To są takie emocje, mocne emocje, trochę jak z nurkowaniem. Że z jednej strony się cieszycie, że zrobiliście, a z drugiej strony to jest przerażające w pewnym momencie, że pokonaliście ten strach, a tutaj, że wraca się do Europy. Po tylu miesiącach, po tylu przeżyciach, po tylu krajach, które ciężko nawet teraz pamiętać i wszystko sobie ułożyć i na pewno potrzebujemy jakiegoś czasu, żeby na wszystkie jakby do nas dotarło, co zrobiliśmy, ale no, z jednej strony radość, z drugiej strony smutek. Taka pół na pół mieszanka emocji. Ciężko cokolwiek innego powiedzieć. Posiedzieliśmy trochę w domu, uwolniliśmy emocje związane z kupnem biletów. Powiem wam, niełatwa sprawa, ale idziemy teraz na miasto, idziemy coś zjeść. Wiecie, tak jak ja już mówiłam, to są takie mieszane emocje, jest radość, ale jest też smutek, no po prostu smutek, że coś się jakby kończy, ale ja wiem, że coś się kończy, żeby coś innego mogło się zacząć. Także tak, summa summarum, tak to się chyba mówi, te emocje są nadal mieszane, ale tak to już jest. Idziemy coś zjeść do sklepu, kupić jakąś wodę, no i będziemy planować wyjazd stąd. Pogoda póki co poprawiła się, to znaczy mamy znowu okienko pogodowe. No i mówię, no korzystamy z tego okienka pogodowego, bo tak to dzisiaj cały dzień lało. Znalazłam kolejną monetę, 5 centów tym razem. To, ojejku, to chyba na szczęście. Także tak jak już mówiłam, coś się zaczyna, coś się kończy. Przed chwilą śmignęła nam cała podróż, wiecie, przez głowę i była burza mózgów, że tak powiem, no, co się wydarzyło, jak było. Tak, ale moneta na szczęście jest, więc dalej będzie dobrze, dalej będą podróże i wyjazdy, dobry humor i mnóstwo energii. Jeszcze dzisiaj wybieramy pieniądze z bankomatu. Jest $200 wzięliśmy. No dał bankomat, tylko nie było nic napisane, jaka jest prowizja, więc zaraz sprawdzimy w aplikacji. Jak będziecie w Salwadorze, to pamiętajcie, ten bank za darmo daje pieniądze. Przez pogodę niedużo zwiedziliśmy tutaj, ale zostawiamy naszą naleweczkę. Ślad węglowy. Dzisiaj my jemy po salwadorsku i zamówiliśmy sobie porcję frytek. Taka porcja kosztuje $2, czyli 8 zł. Frytki te podawane są bez soli. Dodatkowo dodają taką sól, żeby jak się chce, to się posypać. I tak to już ma dosyć dużo smaków. Zobaczcie, miks jest niezły.
A co do świeżych frytek, ostatnio słyszałem, że jak chcecie świeże frytki w McDonaldzie, to zapytajcie, czy możecie bez soli, bo nie wszystkie solą. To usmażą wam na świeżo frytki, a sól sobie poproście w saszetce. Dostaliśmy już nasze kanapki i zobaczcie, to kosztuje $1,35, a tamta mała porcja frytek $2, więc... Mam coś dla A ciebie. tutaj się najemy. Marcin już oddaje pomidora. Pierwszy raz dostaliśmy pomidora, ale dzisiaj pani awokado pokroiła bardzo ładnie taką kosteczkę, ser. Chcieliśmy mniej majonez, więc mamy mniej majonezu. Do tego lądują oczywiście standardowo kiszonki. Nie bójcie się spróbować tych kiszonek, czasami one śmierdzą, bo to zależy jak zrobione i z czego, ale są dobre do tych kanapek. I za darmo, co najważniejsze. Ja dziś wymiękłam, oddałam Marcinowi pół swojej buły, ale dziwną anomalię ostatnio zaobserwowaliśmy, że jemy tyle samo, czyli mniej więcej po 2 kanapki na dzień i to samo śniadanie. Czyli jemy po tyle samo kalorii ogólnie, więc dzisiaj postanowiłam, żeby Marcin trochę więcej ich dostał. A Marcin nie narzeka, nie? Ja lubię chodzić z Majką do restauracji. Głodny jeszcze? Czy ci starczy? Full. No, mi po tych frytkach, mnie te frytki zapchały po prostu. Takie były bardzo syte, no ale nic dziwnego, przez tyle sosów, jeszcze ser do tego. Kiszonki są dobre. No, te kiszonki naprawdę wymiatają i musimy podpytać pani, jak to zrobić. No to jest surowy kalafior, chili, papryka i... nie papryka, w sumie marchewka. I cebula. Nie wierzę! Czy wy to widzicie? Ja! Okej. Zrobiliśmy to! Jedziemy do... A jeszcze nie powiem. Nie no, jak się czujesz? Takie rozdarcie wewnętrzne. Szybko się to skończyło. Bardzo szybko, te 20 kilka miesięcy, tak?